Witajcie! Dzisiaj tematem filmu jest szkatułka. Jak na mnie, bardzo kolorowa. Zapraszam do oglądania. Pierwszy kadr i wpadka. Zapomniałam włączyć aparat. Na szczęście niedużo Was ominęło, bo tylko malowanie wieczka na biało i przyklejanie papieru ryżowego. Tło dookoła obrazka i boki wieczka będą miały ten sam kolor i aby nie ubrudzić dołu pudełeczka, podkładam pod wieczko folię. Do domalowania tła używam m.in. pudrów antycznych, które widzieliście przed chwilą. Bardzo je lubię, nie tylko za ten piękny mat, ale też za kolory. Do wszystkich vintage'owych prac te kolory są po prostu kapitalne. W moim przypadku pomieszałam je z farbami akrylowymi, żeby lepiej dobrać kolor do tła i taką mieszankę nakładam na pracę gąbeczką. Jeśli pudełeczko, tak jak moje, ma zawiasy, których nie da się wymontować na czas malowania, należy je po prostu ominąć podczas malowania. I tutaj, aby pomalować to miejsce przy zawiasach, używam pędzelka, dlatego że jest on po prostu bardziej precyzyjnym narzędziem niż gąbka. Kolor tych kwiatuszków na obrazku zainspirował mnie do pomalowania dołu pudełeczka na taki właśnie różowy, fuksjowy, no w każdym razie jak na mnie bardzo intensywny kolor. I tutaj farby też nakładam gąbeczką. Tutaj widzicie, że dalej pracuję z folią umieszczoną między wieczkiem a dołem pudełeczka. I że farbę na miejsce przy zawiasach, tak jak poprzednio, nakładam pędzelkiem. Gdy skończę malować dół pudełka, będę musiała odłożyć je, aby farba wyschła, a że czeka mnie jeszcze pomalowanie pudełka od wewnątrz, muszę odłożyć farby i zabezpieczyć je tak, żeby nie wyschły do tego momentu. Dlatego zawijam je w folię. Jak już wspomniałam wcześniej, wnętrze dołu pudełeczka maluję tymi samymi farbami. Po zabezpieczeniu całej pracy lakierem postarzam je patyną. Patynę nakładam na wieczko pudełka głównie na narożniki i brzegi, taką prawie suchą gąbeczką. Na tym etapie można by już zakończyć pracę, ale to jest zawsze trudna decyzja dla mnie. Postanowiłam się jeszcze trochę pobawić. Padło na konturówkę. To jest coś, czego często u mnie nie widzicie, a to z tej prostej przyczyny, że ja zwyczajnie nie potrafię się nią posługiwać. No ale ten wianek na wieczku był bardzo prosty, więc przełamałam się i nadałam mu trochę trójwymiarowości. Konturówka jest już sucha, no i się bardzo błyszczy, a ja chciałam, żeby praca była matowa, dlatego całą szkatułkę zabezpieczam lakierem właśnie matowym, ale nakładam go gąbeczką.
To mi da taki fajny efekt postarzenia oraz bardzo delikatną strukturę. Dół pudełka też oberwał konturówką. Powiem Wam w tajemnicy, że najpierw próbowałam narysować coś sama, ale efekt był tak żenujący, że nawet Wam go nie pokażę. I wtedy z pomocą przyszedł mi szablon. Po prostu nałożyłam przez niego konturówkę. Kiedy konturówka była już sucha i zabezpieczona lakierem, dodałam nieco brązowej pasty woskowej na wianuszku i na tym wzorku odbitym na dole pudełeczka. Gotowa szkatułka prezentuje się tak. Listę użytych materiałów znajdziecie w opisie filmu. Tymczasem żegnam się z Wami. Pięknie dziękuję za uwagę i czas, który mi dzisiaj poświęciliście. I jak zawsze zachęcam do subskrybowania mojego kanału.